Witam, 25 styczeń 2024 rok, godzina 18:53. Pełnia. Właśnie tak wygląda. Mamy tutaj słońce, po drugiej stronie księżyc. Jedna z najważniejszych pełni, jakie w tym roku, powiedzmy, że tym kalendarzowym, która otwiera przed nami nowe wyzwania i nowy świat. Ze względu na to, że słońce jest w duodecimsie barana, a księżyc jest w duodecimsie wagi. Oczywiście słońce jest w wodniku, w znaku wodnika i w duodecimsie, o której mówiłem, barana, powtarzam się specjalnie, a księżyc jest w lwie, w wadze. Księżyc reprezentuje przede wszystkim nas, ludzi. Słońce oświetla to wszystko i daje nowe znaczenie, nowe przeżycia, nowy świat. Jak to rozegramy, to od nas tylko wyłącznie zależy i od tego czasu, który właśnie jutro się dopiero kończy po zachodzie słońca, dlatego że wszystko, co dzieje się po zachodzie słońca, należy do następnego dnia. A więc nasza pełnia jutro w pełni trwa. I to jest bardzo istotne, dlatego że Jowisz w kwadraturze do Słońca i w kwadraturze do Księżyca daje nam niesamowite wrażenia. O, właśnie to tak wygląda. To jest właśnie tutaj, w tym miejscu. Ja zresztą wczoraj omawiałem w wczorajszym filmie te wszystkie aspekty, ale także ukazał się taki kwinkus dosyć dziwny, bo Saturn, kwinkus, księżyc, który jest dokładnie poniżej tej kwadratury, tutaj pod moim, nad moim palcem. Proszę zwrócić uwagę, to jest taka linia i pod spodem V do dołu, co daje czas i księżyc społeczność i daje nam tą właśnie wartość, powiedzmy, że dodaną, czy też do rozwiązywania. Najciekawszą rzeczą w tej pełni to jest wszystko to, co się dzieje, powiedzmy, że w sektorze 5, czyli konkretnie lwa, to znaczy Wenus, Merkury i Mars, które są w koziorożcu, i Słońce z Plutonem blisko siebie, bo jeszcze Słońce nie wstąpiło akurat w tym momencie. Jest nadal w wodniku i łącznie z Plutonem, ale Pluton wróci, więc tutaj trzeba brać pod uwagę, że koziorożec ma dużo do powiedzenia, ale także bardzo wiele ma do powiedzenia nasz Uran i Jowisz w byku, co jest bardzo charakterystyczne, dlatego że tak, jeżeli patrzymy na tą pełnię, która wpływa przede wszystkim na świat, ale również na tą historię, na ludzi. Europa jest po znaku byka, Polska jest po znaku byka i tutaj mamy wodnika, no więc musimy zastanowić się, kto i kim jest i dlaczego tutaj bierzemy my pod uwagę to działanie, które zależy od nas i jak świat przygląda się temu wszystkiemu. A kiedy Pluton przejdzie do koziorożca, zacznie od nowa realizować swoje plany, które my przygotowujemy właśnie w tej części naszego umysłu, czy też pragnień, dążeń. I to, co wymyślimy w tej chwili, mimo to, że to uchodzi z eterem, to jednak staje się faktem, bo wszyscy, którzy myślą identycznie, zaczynają budować świat i
ten świat zaczyna w tej chwili prosperować. Między innymi to jest te wydarzenia, które były wczoraj i te, które dopiero będą i te, które będą rozwiązywane. Pamiętajmy o tym, że wszystko, co jest do pełni, to jest działanie, a to, co jest po pełni, już jest rozwiązywanie, negocjacje i dlatego z jednej strony baran, z drugiej strony waga i doskonale, bo to jest najbardziej potrzebny nam mariaż do tego, żebyśmy mogli decydować właściwie w tej sytuacji o sobie, mimo to, że planety działają w kierunku, który jest tym kierunkiem, który jest dokładnie nam potrzebny. Planety nigdy nie robią nic złego, to my sami budujemy sobie tę historię, którą chcemy usłyszeć albo chcemy ją zrealizować bez względu na okoliczności. Także tutaj ten kosmogram należy wyłącznie do nas i ta pełnia jest naszą pełnią, chociaż ona jest krótka, bo w momencie, kiedy Pluton przekroczy w retrogradacji i wkroczy do koziorożca, to wszystko będzie rozpatrywane w czasie tym mienionym i rozdrapywane wszystkie te historie, które były i które trzeba dokończyć. A więc jeżeli ktoś ma plany jakiegośkolwiek działania, bardzo proszę się powstrzymać do momentu, kiedy ten Pluton nie rozpocznie jakiegoś działania, albo przynajmniej do tego momentu, kiedy zrealizujemy pewne swoje żądania ogólnospołeczne i te, które są dla nas tak szalenie istotne, bo pamiętajmy o tym, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest medytacja, kontemplacja i modlitwa, lub też jeszcze inne spojrzenie świadome przez mózg, nie tylko przez serce, ale świadome myślenie pozytywne jest najważniejszą rzeczą. Kiedy myśli się społecznie, negatywnie, trzeba brać pod uwagę, że bierze się na siebie ogromny ciężar i ten ciężar będzie po prostu, wyraźnie tutaj mówię, niemiłosierny, ze względu na to, że jedną z najważniejszych planet w tym wszystkim jest Uran i Jowisz. Uran i Jowisz przejdzie i będzie koniunkcja kiedyś w przyszłości tutaj Urana i Jowisza i wtedy się rozegra to wszystko, co w tej chwili staje się jeszcze mgiełką, ale tu jest zawarty cały nasz, przypuśćmy, przyszły czas, który jest teraz retrospekcją tego wszystkiego, co widzimy, co się dzieje, co funkcjonuje. Także bardzo się cieszę, że oglądają Państwo. Oczywiście bardzo proszę o te subskrypcje, bo one są dla mnie bardzo ważne w tej chwili. I piszcie, a ja proszę Was przede wszystkim o tą kontemplację, tą medytację. Jeżeli możecie, modlitwę, to też. Dlatego, że no co tu mówić, w poprzednich filmach mówiłem, żebyśmy byli przede wszystkim zadowoleni z siebie, żeby zapanowała miłość i wolność. Te dwa słowa są najważniejsze, ale bez żadnych innych możliwości, jakie nam ktoś chce przyszykować. Chcemy być tacy, jacy jesteśmy. Po prostu dziećmi kosmosu. Z Bogiem. Do zobaczenia.